cudowne Narodowe Muzeum Archeologiczne w Neapolu, w skrócie MAN. Jest to największe muzeum archeologiczne na całym świecie. Mamy autoryzację na zdjęcia ze statywu. Będziemy tu kilka godzin. Zaczynamy od pierwszej sali, która prezentuje kolekcję rzeźb antycznych zgromadzonych w XVI wieku przez rodzinę Farnese. Rzeźby te pochodzą ze stanowisk archeologicznych na terenie Rzymu, Forum Romanum, Palatynatu, ale również okazjonalnie są to artefakty z innych prowincji starożytnego Rzymu, w tym, słuchajcie, Dacji, tak? Czyli tam, gdzie byliśmy w lipcu na terenie dzisiejszej Rumunii. Spójrzcie na ten cudowny, luksusowy, antyczny posąg z alabastru. Tak to Artemida, grecka bogini łowów, zwierząt, gór, lasów i roślinności. W zeszłym roku byliśmy w cudownym tureckim stanowisku archeologicznym w Efezie. Zwiedziliśmy tam ruiny świątyni poświęconej Artemidzie, która to była jeden z 7 antycznych cudów świata. Widzieliśmy również muzeum, w którym są inne posągi poświęcone Artemidzie, ale są one białe. A tutaj, ten tu posąg jest kolorowy, piękny. Pochodzi z II wieku naszej ery. Teraz pora na Apolla i Muzy. Apollo był jednym z 12 najważniejszych bogów Olimpu. Był bogiem piękna, życia i śmierci, światła, muzyki, patronem poezji i sztuki i przewodnikiem mus. A mus jest tu kilka, w tym Euterpe, posąg z II wieku, oczywiście z białego marmuru. Mieszkanka Herkulanum, starożytnego Herkulanum, przedstawiona jako muza. I na koniec chcę wam jeszcze pokazać Afrodytę, czyli boginię piękna. Przed wami piękny, marmurowy pomnik przedstawiający Dionizosa i Erosa. Dionizos to oczywiście Bóg płodności, wina, dzikiej natury. Tymczasem Eros jest Bogiem miłości i namiętności seksualnej i tej bardzo bliskich naszemu sercu. Większość rzeźb w kolekcji Farnese wykonana jest z białego marmuru, ale są wyjątki. Spójrzcie, to jest Meleager, jeden z astronautów i herosów, i jego rzeźba została wykonana z czerwonego zapienia. Teraz pora na salę z imperatorami, cesarzami Rzymu. Tutaj podobizna Tyberiusza, a wielka głowa to Wespazjan. Teraz jesteśmy w części muzeum poświęconej Magnie Grecji. Co to jest Magna Grecja? To było wielkie imperium greckie, które niegdyś sięgało właśnie, czy obejmowało w swoim terytorium sporą część Włoch. Zanim została ta część podbita przez Rzym. No i atrakcją tej części muzeum jest cudowna ceramika
grecka, ale przede wszystkim oryginalne greckie mozaiki na podłogach. Dlatego chodzimy w takich oto ochraniaczach na buty. Spójrzcie na tę cudowną mozaikę, tak dobrze zachowana. No i na te wspaniałe freski. Magna Carta jest cudowna, jesteśmy zachwyceni. Jesteśmy zachwyceni częścią muzeum poświęconą Magnie Grecji. Spójrzcie na te piękne mozaiki, jak dobrze zachowane, jakie ładne wzory. Wszystko to jest oryginalne z czasów antycznych. No i zwróćcie również uwagę na te piękne wazy. One są zrobione z terakoty, tu są jeszcze większe. Na przykład ta waza nazywana jest perską wazą. Dzisiaj kontynuujemy zwiedzanie Neapolitańskiego Narodowego Muzeum Archeologicznego. Muzeum to jest tak ogromne, że rozłożyliśmy jego zwiedzanie aż na 3 dni. Dzisiaj wznawiamy w miejscu, gdzie przerwaliśmy wczoraj, czyli w sali poświęconej Magnie Grecji. No i chciałbym zwrócić Waszą uwagę na te cudowne wazy. Przedstawiają one tak zwaną Amazonomachę, czyli w mitologii greckiej walkę Amazonek z Grekami. Po stronie greckiej walczyli według wierzeń m.in. Achilles, Herakles, Dionizos. No i motyw ten jest spotykany powszechnie w sztukach plastycznych, w tym greckim malarstwie wazowym, czego macie tu piękny przykład. Jesteśmy zachwyceni piękną, antyczną biżuterią ze złota, którą wystawiono w tej sali. Pochodzi ona z kilku stanowisk archeologicznych, w tym głównie z Cumae. Cumae to była pierwsza kolonia Magny Grecji właśnie w regionie Kampanii i Neapolu. Funkcjonuje tam stanowisko archeologiczne, które można zwiedzać i zamierzamy wkrótce to zrobić. Starożytni wyobrażali sobie piękno ludzkiego ciała w nieco odmienny sposób niż dzisiaj sugeruje lewacka propaganda, internetowe oraz telewizyjne kanony piękna. Przed wami posąg Afrodyty, greckiej bogini piękna, który pochodzi z I wieku naszej ery, a tutaj posąg Adonisa, który był czczony niemal jak Bóg, choć był śmiertelnikiem. No i w mitologii przypisano mu rolę kochanka właśnie Afrodyty, więc na pewno był takim wyznacznikiem męskiego piękna. Jak widać, po tych posągach każdy, kto ma kompleksy pod względem wielkości różnych części ciała, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, bo w internecie tak dostrzegł, może się tych kompleksów pozbyć, gdyż starożytni to ludzkie ciało przedstawiali w tych podobiznach w sposób bardzo stonowany. Jesteśmy w kolejnej części muzeum, tym razem poświęconej posągom
znalezionym na terenie Kampanii, prowincji, którego stolicą jest oczywiście Neapol. Zobaczcie, tutaj jest Cezar August, posąg z pierwszej połowy I wieku naszej ery, znaleziony w Herkulanum, które zwiedziliśmy tydzień temu. To z kolei ten posąg wykonany z brązu to cesarz Claudius, też z Herkulanum. Tutaj mamy Tytusa, również z Herkulanum, i Claudiusa, też z Herkulanum. To już trzeci dzień, jak zwiedzamy Narodowe Muzeum Archeologiczne w Neapolu. Trzeci i wcale nie ostatni, bo muzeum jest ogromne i ma mnóstwo ciekawych eksponatów. Dzisiejszy dzień rozpoczynamy od kontynuowania zwiedzania sali przedstawiającej pomniki z regionu Kampanii. Jak wiadomo, lewacy bardzo akcentują kwestię zmian klimatu. Niemniej jednak katastrofy naturalne miały miejsce od zarania Ziemi. To zawsze wielki dramat, kiedy ma miejsce trzęsienie Ziemi. Tak też było w roku 17 naszej ery, kiedy to ciężkie trzęsienia Ziemi dotknęły region Azji Mniejszej. I w celu upamiętnienia tego stworzono to rzeźbę. W zasadzie jest to podstawa jakiegoś pomnika znalezionego, odkrytego w Pozzuoli. To bardzo blisko Neapolu. Jest tam fajne stanowisko archeologiczne, kiedy je zwiedzimy. No i ta podstawa przedstawia personifikację miast właśnie dotkniętych trzęsieniem ziemi 17 roku w Azji Mniejszej. Spójrzcie na tą piękną rzeźbę. To Herkules odpoczywający. No i znaleziono go również w Pozzuoli. Rzeźba jest wykonana z białego marmuru, pochodzi z I wieku naszej ery. Co ciekawe, nie jest to jedyny Herkules odpoczywający w tym muzeum, bo już 2 dni temu zobaczyliśmy drugiego, większego, bardziej okazałego w części kolekcji rodziny Farnese. Ponadto mamy monetkę pamiątkową z tego muzeum, właśnie przedstawiającą tamtego Herkulesa odpoczywającego. Zobaczcie, jest jakiś związek z Cyprem, w którym spędziliśmy trochę czasu, nie tylko ja i Małgosia, ale również Mamuna. Jest ten posąg, choć został znaleziony w Baja, to też fajne stanowisko archeologiczne, tutaj nieopodal Neapolu, przedstawia Artemidę, boginię łowów i przyrody, w typie Larnaki. Artemidę Larnacką, to jest duże miasto na Cyprze. Dzisiaj coś na temat LGBT. Mianowicie istnieje pojęcie osoby niebinarnej, takiej, która nie mieści się może, której płeć i orientacja seksualna, tak, nie mieści się w powszechnych rozróżnieniach typu kobieta, mężczyzna. Dawniej używano terminu hemafrodyta na osobę, która gdzie tą płeć ciężko było określić. I macie tu pomnik, pomnik hemafrodyty, jak widać ma narządy męskie i żeńskie. Notabene w tej sali przedstawione są posągi znalezione w Pompejach. Najbardziej cudownym stanowisku archeologicznym na całym świecie, które zwiedzimy już jutro i nie omieszkamy pochwalić się
podzieli się z Wami relacja z tego miejsca. W drugiej sali z kolei można zobaczyć Esculapa. Tak, to pomnik Esculapa, również znaleziony w Pompejach. Esculap miał swojego greckiego odpowiednika Asklepiosa i był bogiem sztuki lekarskiej. Dlatego jest on patronem wszystkich aptekarzy, farmaceutów. Kontynuujemy zwiedzanie sali, która przedstawia rzeźby i posągi z Herkulanu. Spójrzcie na tego pięknego konia. To był kiedyś posąg, który stał w starożytnym mieście, nim zalała je lawa Wezuwiusza. Teraz jesteśmy w podziemiu Muzeum Archeologicznego, w części poświęconej starożytnemu Egiptowi, a konkretnie w sali poświęconej mumifikacji. Można tu zobaczyć eksponaty oryginalnych sarkofagów sprzed kilku tysięcy lat wraz z mumiami. Wygląda to dość wstrząsająco. O, spójrzcie na tą głowę tej mumii. Co ciekawe, mumifikacji poddawano nie tylko ludzi, ale i też zwierzęta. Spójrzcie na tego krokodyla w następnej skali. To jest prawdziwa mumia krokodyla z pierwszego tysiąclecia przed naszą erą. Dodatkowo tu są dwa małe krokodylki, prawdziwe, zmumifikowane. Tak. No i co ciekawe, te małe zmumifikowane krokodyle symbolizowały ochronę króla, boga Sobeka i płodność, z którą był Sobek kojarzony. W sali poświęconej starożytnemu Egiptowi nie mogło oczywiście zabraknąć papirusów. Papirus, który produkuje się z ciwycy papirusowej, był protoplastą papieru. No, przedstawione w tej gablocie eksponaty pochodzą z pierwszego tysiąclecia sprzed naszej ery, tak? Zanim zaczęto korzystać z papirusów, pismo stosowano na takich kamiennych tabliczkach oczywiście i używano hieroglifów. Dzisiaj kontynuujemy zwiedzanie Narodowego Muzeum Archeologicznego w Neapolu, największego tego typu muzeum na świecie. Co ciekawe, uruchomiono tu specjalną ekspozycję poświęconą Dia de los Muertos, czyli Dnia Zmarłych, tradycji etniczno-religijnej z Meksyku. Tak, podczas gdy Polacy chodzą na cmentarze, jako można powiedzieć jedyny naród na całym świecie i popadają w przygnębienie i handrę, inne nacje podchodzą do tego w dużo bardziej wesoły sposób, a najlepszym tego przykładem jest właśnie Meksyk, gdzie 1 i 2 listopada świętuje się te dni w sposób wesoły. Nawiązuje to do tradycji prekolumbijskich, sięgających nawet 3000 lat wstecz. Co ciekawe, meksykańskie święto zmarłych zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Idea jest ta sama. Chodzi o świętowanie życia pozagrobowego, natomiast w bardzo wesoły
sposób, nieco nawet bym powiedział karykaturalnie, co widać na tej niewielkiej wystawce. Jest to dużo lepszy sposób świętowania, moim zdaniem, niż ten polski, taki smętny, martyrologiczny, cierpiętniczy. Jesteśmy w kolejnej galerii Muzeum Archeologicznego. To galeria, która przedstawia cudowne, antyczne mozaiki. Gdy byliśmy tu 2 tygodnie temu, była ona niestety zamknięta, ale otworzono ją ponownie i możemy podziwiać te cudowne mozaiki. Zobaczcie, ta mozaika przedstawia panterę, ta przedstawia koguty. Z kolei ta przedstawia koguta i pigmeja. A zobaczcie na te cudowne. U góry poniżej mamy mozaikę przedstawiającą gołe panie, czyli tak zwane 3 gracje. A na dole mamy psa na smyczy i osła, który upada pod ciężarem pijaka. Turcy, jesteście tu, bo teraz czas na Meduzę. Tak, słynna postać z mitologii greckiej, jedna z Gorgon, która słynęła ze swojej wężowej fryzury. W Turcji jest cudowne stanowisko archeologiczne Kibira, gdzie znajduje się piękna mozaika z meduzą właśnie w wężowej fryzurze. Natomiast i w Muzeum Archeologicznym w Neapolu można znaleźć mozaiki z meduzą w roli głównej. Są tutaj 3 takie mozaiki, oto jedna z nich. Pora na drugą. O, widać tutaj węgową fryzurę. Trzecia mozaika też przedstawia meduzę w wężowej fryzurze. Miłość fizyczna i związana z tym przyjemność od zarania dziejów były tematem tabu. Zawsze różne środowiska starały się cenzurować tą tematykę. Księża mówią, że to grzech i człowiek pójdzie do piekła. Lewacy mówią, że to uwłacza godności kobiety, jest to na bakie równości, prowadzi do uprzedmiotowienia i tak dalej. Tymczasem w starożytnym Rzymie erotyka, seks i związana z tym przyjemność były normalnością. Nikt tego nie cenzurował. Natomiast setki lat później, gdy zaczęto odkrywać artefakty antyczne związane właśnie z erotyką i miłością fizyczną, z seksem, tak, zaczęto cenzurować to ze względu na pruderyjność, jaką cechowały się ówczesne elity. Tak było za czasów dynastii Bourbonów tutaj w Neapolu. Czy wiecie, że pokój w Muzeum Herkulanum, który pokazywał artefakty związane z seksem, można było zwiedzić tylko za specjalnym pozwoleniem. Zobaczcie, jak te artefakty wyglądają. Bardzo piękne malowidła. O, zobaczcie, mężczyzna pieszczący kobietę za piersi nie był wtedy, w tamtych czasach, niczym gorszącym. Najciekawszy jest ten pokój, gdyż pokazuje różne pozycje miłosne, seksualne, tak? Jak widać, jest tu wiele pozycji od tyłu. O, spójrzcie. Malowidła są bardzo ładne. Natomiast opowiem wam tu anegdotkę. Kiedyś byliśmy w teatrze z klasą w liceum i była tam taka sztuka, gdzie padały takie słowa. Brał mnie od tyłu, kiedy tylko chciał. I gdy polonistka z nami omawiała tą sztukę, powiedziała tak. Słuchajcie, były tam nawiązania do seksu analnego. Biedna polonistka nie wiedziała, że pozycje od tyłu nie muszą być tożsame z seksem analnym, co widać tutaj na tych malowidłach. A teraz
Ona ma męskie przyrodzenie, niekiedy karykaturalnie wyolbrzymione. O, zobaczcie tutaj kamienne penisy. Jesteśmy w Muzeum Archeologicznym w Neapolu, jak wiecie. No i robimy zdjęcie ze statywu, bo mam zgodę od pani Martucci. Natomiast aparat Canon R5 jeszcze na gwarancji, kupiony w zeszłym roku, szwankuje. Elektronika szwankuje, cały czas wyskakuje error 20, niekiedy error 30. Myśmy to zgłaszali Canon Polska i jedynemu autoryzowanemu serwisowi. O, zobaczcie. Znowu to samo. Jak tu robić zdjęcia? Jesteśmy w części muzeum poświęconej willi papirusów. To podmiejska willa w Herkulanu. Odkryto ją na początku XVIII wieku. Jak widać, była ona pełna artefaktów. Można tu podziwiać piękną mozaikę, maleńkie figurki Putta i Satyra, jak również większe posągi. Dzisiaj w muzeum pan gra na fortepianie. On mi wygląda na turystę. Słuchajcie, dzisiaj wróciliśmy do Muzeum Archeologicznego. Udało nam się naprawić dość sprawnie aparat za pośrednictwem Canon Italia, tak? W Mediolanie. Jak wiecie, musieliśmy specjalnie jechać do Mediolanu po odbiór, ale udało się i kontynuujemy dziś zdjęcia. Niestety mamy problem z samochodem, tam jest uszkodzony, słuchajcie, ten tłumik, źle go zamontowali w autoryzowanym serwisie, więc nie wiadomo ile jeszcze to potrwa, ale będziemy kontynuować i fotografować dla Was cudowne Muzeum Archeologiczne w Neapolu. Kochankowie są niczym pszczoły, pędząc życie słodkie niczym miód. Tak głosi napis graffiti utrwalony na jednej ze ścian w Pompejach. Teraz jesteśmy na wystawie Michaela Lodice pod tytułem Afrodyzja. No i ta wystawa podąża tropem erotycznej podróży, która kształtuje naszą duszę w wyjątkowy sposób. Michael Lodice jednoczy starożytne ze współczesnym, tworząc środowisko erotyzmu i piękna. No i są tu różne rzeźby. Oczywiście główną postacią jest Afrodyta, bogini piękna, miłości. Ale unosi się też tutaj, słuchajcie, zapach perfum luksusowej marki Mendito Rossa, model Talento. O, spójrzcie na tą maleńką figurę Wenus z rąsią w sugestywnym miejscu. Tutaj również jest kilka obrazów o tematyce erotycznej. O, stosunek od tyłu, czy autofelakcja, czyli mężczyzna zaspokajający się sam. Przed Wami obraz, który przedstawia króla Wiktora Emanuela II
na terenie wykopalisk archeologicznych w Herkulanu, w którym byliśmy z miesiąc temu. Wiktor Emanuel II był pierwszym królem zjednoczonych Włoch i cieszył się swego czasu ogromną popularnością, dorównywającą tylko Garibaldiemu. Teraz jesteśmy w sali poświęconej Orientowi, czyli wschodowi, tak? Bo pamiętajcie, że Imperium Rzymskie sięgało swoim terytorium daleko na wschód, również w Azji Mniejszej. Zobaczcie na ten piękne freski na suficie. Teraz jesteśmy w części muzeum poświęconej świątyni Izydy. Świątynia Izydy leży na terenie Pompejów. Można ją zwiedzać, ale większość fresków przyniesiono do Muzeum Archeologicznego w Neapolu. Naprawdę robią one wrażenie. Izyda była boginią w mitologii egipskiej, boginią płodności, opiekunką rodzin, ogniska domowego, patronką małżeństwa i macierzyństwa. Natomiast z uwagi na związki Rzymu z Egiptem część bogów egipskich czczono również tutaj, w Italii. Spójrzcie na ten fresk. Przedstawia on z kolei Boga śmierci ze światów Anubisa. Klasycznie przedstawia się go z podobizną czy z głową szakala. Zwiedzając stanowisko archeologiczne w Pompejach, człowiek może czuć pewien niedosyt. Czemu? Ano dlatego, że brakuje tam pięknych fresków, z których mieszkańcy Pompeji słynęli. Natomiast większość z nich znajduje się tutaj, w Narodowym Muzeum Archeologicznym w Neapolu, i właśnie jesteśmy w sali muzeum poświęconej freskom, z których właśnie większość pochodzi z Pompeji. To piękne malowidła. Spójrzcie sami. Jeden z najciekawszych i najbardziej jest tutaj oto portret tak zwanej Sappho, czyli portret młodej kobiety mieszkającej w Pompejach. Dzisiaj kontynuujemy zwiedzanie cudownej części Muzeum Archeologicznego w Neapolu poświęconej freskom. Freski to malowidła naścienne. Obrazy na płótnie upowszechniły się dopiero w okolicach XVI wieku. W Chinach pierwsze obrazy na płótnie były kilkaset lat wcześniej, a w starożytnym Egipcie ponoć jakieś pierwsze kilka tysięcy, około 3000 lat przed naszą erą. Natomiast wcześniej malowano na ścianach freski. No i te freski z Pompeji, z okresu oczywiście sprzed erupcji Wezuwiusza, są naprawdę piękne. Spójrzcie na te z domu poety tragicznego, które pokazują scenę z wojny trojańskiej. Przy głównym wejściu do Narodowego Muzeum Archeologicznego w Neapolu znajduje się kilka ciekawych rzeczy. Oto jedna z nich przedstawiająca mieszkańca starożytnej Dacji, czyli państwa, które istniało na terenie dzisiejszej Rumunii. Jak wiecie, w lipcu zwiedziliśmy kilka cudownych stanowisk archeologicznych właśnie z czasów starożytnej Dacji, między innymi Sarmizegetuse Regie. A z drugiej strony widać rzeźbę słynnego Donatella, przedstawiającą wielką głowę konia. Tak, Donatello jest słynnym rzeźbiarzem z epoki renesansu.
Widzieliśmy kopię jego słynnego Dawida w Victoria and Albert Museum w Londynie. Wnętrza domów bogatych Rzymian w Cesarstwie Rzymskim były ozdabiane licznymi posągami oraz płaskorzeźbami. Kilka z nich, znajdujących się w tej sali, przedstawia zwierzęta domowe. Jak wiecie, nie jestem zbytnim miłośnikiem kundli, ale mamy tu parę kundli. Co ciekawe jednak, są tu również dwa pomniki, posągi przedstawiające pantery. W tamtych czasach pantery zamieszkiwały tereny Afryki Północnej, która wchodziła w skład Cesarstwa Rzymskiego. O, tu również pantera. Postanowiliśmy dziś, słuchajcie, powrócić do kolekcji rodziny Farnese na parterze Muzeum Archeologicznego. Ostatnim razem ominęliśmy kilka rzeźb, a są one naprawdę cudowne, tak jak tutaj Afrodyta pochylona. To jest rzymska kopia posągu, który pochodzi oryginalnie z starożytnej Grecji.